Siemanko. Dosyć często widzę na różnych grupach i forach info o tym, że komuś dron sam się wyłączył, albo sam wybrał kierunek lotu i walnął w ścianę, albo nie wiadomo dlaczego, pomimo braku jakichkolwiek kraks, obudowa zaczęła sama pękać. Pogadamy dzisiaj o tym i wspólnie wskażemy najczęstsze przyczyny uszkodzeń dronów, które są konsekwencją działań użytkowników. Wspólnie, bo ja podam 4 przyczyny, a was proszę o to, abyście w komentarzach pisali swoje przykłady zachowań pilotów dronów, które są bądź mogą być przyczyną uszkodzenia drona. Pierwsza przyczyna, chyba najczęściej przeze mnie widziana, to nierozkładanie śmigieł przed startem. I jak nie tyczy się to raczej małych dronów, ponieważ mają śmigła bardzo luźno zamontowane na tych mocowaniach, na tych śrubach, tak tyczy się to większych dronów, gdzie śmigła rozkłada się z lekkim oporem. Do czego to nierozkładanie śmigieł prowadzi? Do pękania obudowy. Śmigła powinniśmy przed startem, po rozłożeniu drona, przygotować do startu w taki sposób, czyli wstępnie je rozłożyć. To powoduje, że podczas odpalenia drona i uruchomienia silników, dron nie ma takich dużych wibracji na swoich ramionach. Zresztą macie przykład. Na nagraniu, gdzie śmigła mamy złożone, zanim ono się rozłoży, na ramiona drona są przekazywane bardzo duże wibracje, które finalnie mogą powodować pęknięcia obudowy drona w pobliżu zawiasów. Zatem jak temu zaradzić? No, przed każdym startem lepiej rozłożyć każde śmigło z osobna i tak przygotowanym dronem dopiero startować. Druga przyczyna, która również prowadzi do pęknięć obudowy w pobliżu zawiasów, zarówno w większych, jak i mniejszych dronach, to zbyt gwałtowne i szybkie otwieranie ramion, rozkładanie tego drona. Sam widziałem to na własne oczy, gdzie pilot po prostu wystrzeliwał te ramiona, zamiast powoli to rozłożyć i przytrzymać ramię od początku do końca rozłożenia, to po prostu do połowy, a reszta niech sobie ramię leci. Naprawdę nic się nie stanie, jeśli przytrzymamy to ramię od początku do końca i spokojnie rozłożymy, a następnie zamkniemy po locie drona, a nie od takie coś, aż boli jak się zamyka i słyszy to upnięcie. Kolejnym powodem uszkodzenia drona, który skutkuje właśnie utratą kontroli, odleceniem drona w nieznane, niektórzy się śmieją, że do domu, do Chin leci, to niezłapanie odpowiedniej ilości satelit, sygnałów. Mówiłem o tym już w niejednym filmie i jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ te drony pozycjonują się za pomocą połączeń z GPS, GLONASS, Beidou i tak dalej. Jeśli nie ma odpowiedniej ilości satelit, to po pierwsze dron nie zapisze pozycji domowej, a po drugie w momencie, gdy będzie on w powietrzu, może na tyle zgłupieć, że tą pozycję domową zapisze w zupełnie innym miejscu, oddalonym o kilka kilometrów albo nawet o kilkaset metrów, i po utracie połączenia z pilotem czy jakimś błędzie w softie odleci do miejsca startu, rzekomego miejsca startu, które sobie złapał już w trakcie lotu. Zatem pamiętajcie, aby przed startem odczekać chwilkę. W tych nowych jest to dosłownie 30 sekund, czasami minuta, jeśli mamy oczywiście dobre warunki pogodowe i mamy zapisaną pozycję domową bez problemu. No i czwarty powód to niedbanie o akumulatory. Zarówno te większe, jak i te mniejsze mają pewną swoją żywotność. Należy je przechowywać w określony sposób. Niektórzy piloci po wylataniu pakietów, kiedy mają one tam, nie wiem, 25%, poniżej 20% naładowania, zostawiają te pakiety w torbie i one sobie tak leżą, nie wiem, przez zimę. Jest to błąd. Nie bez powodu DJI wprowadziło w swoich akumulatorach Smart Batteries, czyli inteligentnych akumulatorach, tryb storage. Czyli w momencie, gdy nie używamy akumulatorów, są one samoczynnie rozładowywane do poziomu mniej więcej 70% i w takim stopniu mogą być przechowywane przez dłuższy czas. Zatem, jeśli ktoś planuje nie latać przez dłuższy okres czasu, to polecam naładować akumulatory. One sobie, tak jak tutaj widać na tym przykładzie, one się rozładują z 4 kresek na 3 kreski, czyli te 70 około procent. I tak można je przechowywać przez dłuższy okres czasu. Jeśli naprawdę długo nie latamy, no to warto raz na kwartał naładować je z powrotem i zostawić je, aż się rozładują do tych 70 po raz kolejny. Nigdy nie zostawiamy akumulatorów w pełni rozładowanych, bo to niszczy baterię i może się okazać, że po pół roku takiego leżakowania nie naładujemy już tej baterii. No i wtedy trzeba wydać kasę na kolejną. To są te moje 4 przykłady. Napiszcie w komentarzach, czy się z tym zgadzacie oraz napiszcie swoje przykłady
takich zachowań, które mogą doprowadzić do zniszczenia drona bądź jego komponentów, takich jak akumulatory czy kontroler. Jeśli film się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału. Zachęcam Was również do obserwowania mnie na Instagramie, gdzie często dzielę się tym, co się dzieje za kulisami kanału oraz chociażby info, jakie produkty będą testowane w niedalekiej przyszłości. Z mojej strony to wszystko, dzięki za oglądanie i do następnego.